To, że mamy kryzys, no to nie jest nic nowego. Kryzys jest zawsze. Branża IT się zmienia. Można powiedzieć, kończy się. No, ewidentnie coś się dzieje, czasy się zmieniają, złote czasy się kończą. I to znaczy, że nie, że my nie zrobimy tych projektów, tylko znaczy, że nie zrobimy ich teraz. No bo może być tak, że jeżeli na przykład nasza branża się zaczyna super rozwijać i jesteśmy na tej fali wznoszącej, to możemy szukać kandydatów czy szukać pracowników właśnie w tych branżach, którym się gorzej powodzi. Bo to nie jest kwestia sytuacji na rynku. To jest kwestia zaufania waszych ludzi do was jako do menadżerów. Czy ty zaczynasz? No ja. A, zaczynaj. Cześć, witamy w Nerd Management. Tutaj Krzysztof Rakowski. I Paweł Rykowski. Paweł, zaczynają się ciężkie czasy, a właściwie nie zaczynają się, tylko już trwają. Całej, no ogólnie w ekonomii światowej. I też docierają do nas sygnały, chociażby z zachodu, z Krzemowej Doliny, ale nie tylko, również u nas w Polsce, że branża IT się zmienia. Można powiedzieć, kończy się. Kończy się, Clickbait, tak. branża IT Coraz się częściej kończy. dostajemy sygnały, że chociażby firmy zwalniają deweloperów, coś co było kiedyś nie do pomyślenia. I to duże firmy, Uber, Facebook, Google, te dwie akurat wstrzymują nowe zatrudnienia, ale jest masę zwolnień grupowych, masowych. Jest tego sporo. U nas na naszym rynku też obserwujemy, że firmy wstrzymują rekrutację, zamykają rekrutację. Zdarza się, że jakieś mniejsze startupy zwalniają ludzi, czy po prostu mniej dynamicznie się rozwijają. No ewidentnie coś się dzieje, czasy się zmieniają, złote czasy się kończą i chcieliśmy dzisiaj porozmawiać o tym, co się dzieje, co to dla nas znaczy, ale przede wszystkim w jaki sposób my jako menedżerowie możemy sobie z tym radzić i możemy pomóc naszym ludziom w tych ciężkich czasach. No dokładnie, bo zacząłbym od tego, że to, że mamy kryzys, no to nie jest nic nowego. Kryzys jest zawsze. Musicie sobie zdawać, tak jak rynki są cykliczne, jak giełda jest cykliczna, tak rynek i cała sytuacja też jest cykliczna i to, że sypie się jakaś gałąź branży, bo to też nie jest tak, że wszędzie, no bo my rozmówimy w tym momencie, problem, który wynika, jest obecnie, no to jest branża technologiczna, szeroko pojęta, prawda? Branża technologiczna, szeroko pojęta, no się załamuje, ale to nie jest tak jak na przykład u nas w e-commerce, widzimy tutaj, że to niekoniecznie się załamuje, no bo e-commerce dalej działa, funkcjonuje, dalej się rozwija. Inne branże, w których IT sobie świetnie radzi i się rozwija, czyli można powiedzieć, że kryzys dla jednych, no to jest szansa dla drugich, prawda? Tak, chociaż no, Eldorado dla e-commerce to były czasy, kiedy mieliśmy pandemię, kiedy ona się zaczynała. Wtedy większość ludzi się przerzuciła z zakupów stacjonarnych do zakupów online'owych i w e-commerce, więc to były złote czasy. Teraz już widzimy, że chociażby zmienia się to, na co ludzie wydają pieniądze. Dawniej właśnie kupowali sobie jakieś, nie wiem, drogą elektronikę czy inne rzeczy. Teraz jednak mamy wysoką inflację, mamy niepewność związaną z sytuacją międzynarodową. Więc ludzie koncentrują się na tym, żeby wydawać pieniądze na no, takie rzeczy pierwszej potrzeby, takie rzeczy, które i tak by kupili, a jeżeli coś jest luksusowego czy mniej potrzebnego natychmiast, to odkładają to na później i mniej chętnie robią te wydatki. I tak, to jest ważne, żeby pamiętać o tym, że to nie jest tak, że cała branża się sypie, wszystko jest zagrożone i wszyscy jesteśmy w złej sytuacji, tylko faktycznie są różne sektory, różne segmenty, tym się powodzi lepiej, tamtym się powodzi gorzej. I no też to nas stawia w takiej sytuacji, że ci z nas, którzy pracują w jakichś określonych sektorach, nie widzimy tego problemu i dla nas jest wszystko ok, a niektórzy z nas mogą być no, doświadczeni tym, bo na przykład właśnie nasz sektor ma pewną trudność i to powoduje, że warto wiedzieć, co się dzieje dookoła i czytać te puzzle, no bo może być tak, że jeżeli na przykład nasza branża się zaczyna super rozwijać i jesteśmy na tej fali wznoszącej, to możemy szukać kandydatów czy szukać pracowników właśnie w tych branżach, którym się gorzej powodzi i to też może być dla nas możliwość. Dokładnie tak, także pamiętajcie, że to dla jednych może być kryzys. Jeżeli wy czujecie, że coś u was jest nie tak, że wszystko się sypie, to nie znaczy, że wszędzie się sypie, więc warto się zdecydowanie rozejrzeć. Dlatego też bardzo często mówimy o tym, żebyście uczyli się
od ludzi z innych branż. Obserwowali właśnie inne branże, jak one działają, jak one funkcjonują. No bo jednak ta branża IT to też ma taki przywilej, że ja myślę, że u nas ten kryzys mimo wszystko to będzie na pewno jakieś przetasowanie ludzi, o którym zaraz jeszcze trochę więcej powiemy, ale to tak naprawdę jest szansa poznania nowej branży i tak naprawdę robienia technologii dla innego obszaru. Dzisiaj robimy dla sklepu, jutro dla transportu, później dla lotnictwa, później dla lekarzy, szpitali, obojętnie. Jakby każda sytuacja daje taką możliwość, żeby się nastawić konkretnie pod dany problem i firmy, które są małe, zwinne lub mają jakby szeroki wachlarz możliwości, no to są w stanie to zrobić. No nasi ludzie są w takiej sytuacji, że słyszą złe rzeczy z prasy, z mediów, te czarne chmury się zbierają nad nimi i zaczynają się denerwować, zaczynają się stresować tym, no co się stanie z ich pracą. Czy będą mieli za miesiąc, za 2 miesiące zatrudnienie, czy nie. I co, jak sobie z tym radzić? Myślę, że to jest dużo ważniejszy temat niż jakby sytuacja na rynku. To nie jest kwestia sytuacji na rynku. To jest kwestia zaufania waszych ludzi do was jako do menadżerów. Czy w głowach waszych ludzi nie ma czegoś takiego, że czy oni mi czegoś nie umówią, albo w drugą stronę, czy kierownictwo mówi, że jest dobrze, a tak naprawdę jest źle. Jeżeli ludzie zaczynają się zastanawiać i gdzieś tam dopowiadać sobie takie historie, to znaczy, że macie bardzo duży problem z kulturą organizacji. I tutaj odeślemy w notatkach do tego odcinka, do kilku odcinków, gdzie właśnie mówiliśmy o kulturze, o tym, jak tą kulturę budować, bo ta szczerość i zaufanie to jest kluczowe. Jeżeli ludzie wam ufają i wy jesteście transparentni i komunikujecie, słuchajcie, sytuacja wygląda tak i tak. I robicie to też prewencyjnie zawczasu. Czyli jeżeli widzicie, że sytuacja na rynku się wali, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zwołać ludzi, żeby się spotkać raz na tydzień, raz na miesiąc, czy przy okazji jakiegoś takiego statusu, czy może, nie wiem, szerszego spotkania, czy może jeżeli robicie jakieś tech talki, czy jakieś spotkania wymiany wiedzy, żeby właśnie chwilę poświęcić obecnej sytuacji i tego, gdzie my jako firma obecnie stoimy. Pokazać, że jest tak i teraz w zależności od sytuacji być po prostu szczerym, czyli jeżeli jest źle, to powiedzieć, że jest źle, słuchajcie, jest źle, damy radę, mamy plan taki. Albo jeżeli jest dobrze, to powiedzieć, że jest dobrze, żeby ludzie wiedzieli, na czym stoją, żeby nie było sytuacji, że ludzie zaczną wymyślać sobie, tworzyć swoją alternatywną rzeczywistość w swojej głowie. No ale co, to będą tylko ich wymysły, tak? Więc wy musicie mi powiedzieć, jak jest. Podzielę się tutaj konkretnym przykładem z naszej firmy. Może jesteśmy dużą organizacją, kilka tysięcy pracowników, 7 tysięcy albo i więcej. W różnych jednostkach organizacyjnych mamy takie spotkania raz na miesiąc, na których są prezentowane podstawowe informacje, wyniki firmy, czyli na przykład jaka jest sprzedaż, jak to się odnosi procentowo do naszych celów na ten okres, jak to się odnosi procentowo do zeszłego roku. W związku z tym, jakie są tego konsekwencje, jak to wpływa na zatrudnienie nowych ludzi, jak to wpływa na projekty, jak to wpływa na różne decyzje. I potem w różnych kontekstach jeszcze staramy się być jak najbardziej transparentnymi. I tutaj kolejny przykład jest taki, że nas też to dotyczy, że trochę zwalniamy z zatrudnianiem i zatrudniamy tych osób mniej niż byśmy chcieli, ale przez to, że tłumaczymy, dlaczego tak się dzieje i że na przykład pewne rekrutacje odkładamy w czasie, albo w tych działach rekrutujemy najpierw, w tych później i tak dalej, to spotykam się często z taką reakcją, że słyszę, ok, to nie jest dla nas fajna informacja, będziemy musieli trochę dłużej poczekać na tego człowieka, ale z drugiej strony bardzo doceniamy, że to jest w taki przejrzysty sposób przekazane, z czego to wynika, bo tu się dzielimy z bardzo konkretnymi informacjami, typu na przykład przygotowujemy się na jakąś określoną sytuację rynkową i w związku z tym w tym obszarze podejmujemy takie działania, w innym obszarze inne działania i w jeszcze innym obszarze kolejne działania, a na Ciebie ma to wpływ taki a taki. Wiadomo, że często kierownictwo nie jest za bardzo chętne, żeby dzielić się takimi informacjami. Czasem trzeba się zastanowić, czy po prostu ze względów formalnych, na przykład jeżeli jesteśmy spółką giełdową, to jakieś informacje mogą być ujawniane, czy nie. Ale trzeba zasadniczo przesuwać tę granicę przejrzystości tak, żeby dostarczyć jak najwięcej informacji i tłumaczyć. To działa. Nasza firma już przeszła przez niejeden kryzys i zawsze się w dosyć podobny sposób przygotowywaliśmy i często zanim jeszcze taka trudniejsza sytuacja występowała, to my już komunikowaliśmy ludziom, słuchajcie, przygotowujemy się w taki, a w taki sposób, pewne rzeczy będą się działy wolniej,
ale na przykład dzięki temu nie będziemy zwalniać pracowników albo nadal będziemy zwiększać wynagrodzenia. I potem to się działo, przechodziliśmy suchą ręką przez kryzys, przez problemy. W związku z tym zbudowaliśmy sobie taki kapitał zaufania, że możemy zobaczyć. W 2020, w 2008, kiedy tam jeszcze wcześniej były jakieś trudniejsze lata, ale właśnie w taki, a nie inny sposób udało nam się przez to przejść. Tak, i to jest bardzo ważne, że to jest cykliczne, więc nawet szykując się teraz, jeżeli pracujesz w firmie krótko albo firma jest na rynku krótko, no to jest czas też na to, żeby, to tak jak Krzychu, ty mówisz, to nie jest sytuacja, że nie robimy tego, kasujemy, wywalamy ludzi, no, że takie rzeczy się zdarzają, jak jest sytuacja skrajna, zła, ale z reguły to jest właśnie spowolnienie i to znaczy, że nie, że my nie zrobimy tych projektów, tylko znaczy, że nie zrobimy ich teraz, bo nie zatrudnimy więcej ludzi, ale to jest też coś, co warto zaplanować na przyszłość. Nie zrobimy tego teraz, ok, mamy czas na to, żeby się skupić, co jest dla nas najważniejsze, skupić się na tych najważniejszych rzeczach, i może się okazać, że te projekty czy pomysły, które chcieliście realizować, tak naprawdę były bez sensu, albo to był jakiś taki wymysł. I to też jest fajne dla waszych ludzi, których macie na pokładzie, ponieważ skupienie się na tych rzeczach, które są ważne, no to działa zdecydowanie lepiej, no bo jest ich mniej się rozpraszacie, mniej się rozdrabniacie, robiąc rzeczy, które są istotne, ważne i potrzebne, no to jedziecie i pchacie ten wózek dużo szybciej tak naprawdę, mimo że mówimy, że kryzys tutaj, stagnacja, ale skupiając się właśnie na tym, co jest ważne, dowieziecie efekty dużo szybciej i dużo lepsze te efekty, no bo skupicie się na tym, co jest istotne, a nie będziecie robić różnych dziwnych projektów, które może wypalą, może nie wypalą, bo nie ma miejsca w tym czasie na coś takiego. No właśnie, takie trudne momenty to też są takim okresem, kiedy warto inwestować w zwiększenie efektywności, obcinać ten tłuszczyk. Damy również link do odcinka na ten temat, bo to jest w cenie. To jest w cenie, jeżeli zwiększycie efektywność i pozbędziecie się jakichś procesów, które źle działają, czy zautomatyzujecie pewne rzeczy, dzięki czemu zespół deweloperski będzie mógł pracować nad czymś sensownym, a nie na przykład robić jakąś manualną pracę. I to jest po prostu w cenie i warto w tym czasie w to inwestować, kiedy ta efektywność się liczy. Podsumowując, czekają nas trudne czasy. Przed nami jako menedżerami są szczególne wyzwania. Moim zdaniem można to tak obrazowo przedstawić jako turbulencje, kiedy lecimy w samolocie. To będą turbulencje. Będziemy sfrustrowani, że obcina się nam projekty. Będziemy sfrustrowani, że nie możemy zatrudnić kogoś na miejsce, które nam się zwolniło, albo musimy dłużej z tym poczekać. Mam nadzieję, że jak najmniejszej liczby z nas to będzie dotyczyło, ale mogą się zdarzyć zwolnienia. Dostajemy informacje z wielu firm, które zwalniają w tym czasie, więc to też może się zdarzyć. Natomiast co jest ważne, to to, że my jako menedżerowie, jako liderzy, musimy przeprowadzić nasze zespoły i nasze firmy przez to. Na nas spoczywa trochę większa odpowiedzialność, żeby nie frustrować się tym, tylko po prostu wziąć tego byka za rogi i przez to przejść. I żeby jak najlepiej naszych ludzi do tego przygotować i pomóc im przejść przez tę turbulencję. Ale trzeba pamiętać, że to jest turbulencja, tak jak w samolocie, czyli nie jest to nic niebezpiecznego, jest to co najwyżej nieprzyjemne, frustrujące, czasem może zrobić się niedobrze, ale zasadniczo nie jest to śmiertelne zagrożenie. Tak, i przede wszystkim jest to tymczasowe, więc to minie. Pamiętajcie, że to w waszych rękach leży też samopoczucie waszych ludzi, więc szukajcie tych pozytywnych stron. W każdym kryzysie, w każdej sytuacji takiej negatywnej, gdzie coś się sypie, no jest jakaś szansa, coś się musi rozsypać, żeby coś innego się mogło zbudować, więc szukajcie też takich możliwości, żeby podejść do tego optymistycznie jako do szansy, a nie do kryzysu, który zaraz was zatłucze, bo to od was zależy, jak wasi ludzie będą przychodzić do pracy. Jeżeli wy do tego podejdziecie porządnie, z dobrym nastawieniem, wasi ludzie tak samo i wtedy najgorszy sztorm, największe turbulencje przeżyjecie i będzie dobrze. A my zawsze poszukujemy tych optymistycznych stron i szukamy tego, w jaki sposób można naszych ludzi motywować i im pomagać. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to zapiszcie się do naszego newslettera, zasubskrybujcie nas na YouTubie, obserwujcie nas na LinkedInie i dzięki temu będziecie wiedzieli o każdym nowym odcinku, który pojawia się zawsze we wtorek o 8 rano. Dokładnie tak, więc widzimy się już za tydzień. Trzymajcie się. Cześć! Cześć!